No i w końcu doczekaliśmy finału historii związanej z dziejami Korinis i nie, moi kochani, nie jest to niestety upragniona przez wielu premiera tej modyfikacji. Miałem zbagatelizować ten wątek i już się na ten temat nie wypowiadać, aczkolwiek uważam, iż jest to całkiem dobry czas, by podsumować to wszystko w jednym materiale. Czuję się niejako w obowiązku, by dodać kropkę nad i, bo w tym serialu, a jest to niestety moda na sukces, jestem jednym z aktorów. Mój film o wycieku plików dziejów Korinis rozszedł się bardzo szerokim echem w sieci, a nawet doszły mnie słuchy od mojej widowni, że zagraniczne portale growe, głównie rosyjskie, cytowały mój film i przeklejały go dalej, co mocno wpłynęło na zasięg tego materiału. Jak dobrze jednak wiemy, materiał ten został przez ekipę dziejów Korinis zdjęty za użycie ich własności i w tym miejscu też wiele osób zarzucało mi, że to sam go usunąłem pod presją życzonego hejtu i tutaj pragnę sprostować, nic takiego nie miało miejsca. Film został przez ekipę dziejów Korinis zdjęty za użycie ich modeli 3D i tekstur, cokolwiek to ma znaczyć w kwestii moda do gry, co do którego żadnych praw nie mogą roszczyć. Tworząc modyfikacje do gry, wszystkie elementy, które tworzysz z miejsca przechodzą na własność studia, którego własnością jest dany tytuł. W tym przypadku jednak nie chciało mi się zwyczajnie bawić w odwołania i kruczki prawne. No bo umówmy się, tamten materiał, jak i zapewne znaczna większość, które tworzę, nie była warta, by się aż tak starać o jego przywrócenie. Nie byłem jedynym, nazwijmy to, poszkodowanym w tym całym zamieszaniu związanym z usuwaniem przez dziejów Korinis filmów z wycieku. Oberwało się wielu innym twórcom, a filmy spadały jeden po drugim. W tym całym ferworze zgłoszeń, plucia jadem i ogólnym chaosie z usuwaniem filmów, czy nawet banowania kanałów, wypadałoby zadać sobie pytanie, po co to wszystko? Wiele osób zakładało na ten moment scenariusz, w którym cała ta sytuacja to nic innego jak zacieranie dowodów na to, jak niewiele zostało przez te wszystkie lata zrobione mimo zapewnień społeczności i jak to praca w ciszy idzie żwawo ku wymyślonej daty premiery. Najbardziej aktualne teorie spiskowe na ten temat mówią o tym, jakoby twórcy dziejów specjalnie wyczekali te prawie 4 miesiące po wycieku, by wyjść z oświadczeniem kończącym pracę nad projektem, licząc, że kurz już opadł i mało kto pamięta o tej całej aferze, więc ewentualne oświadczenie o porzuceniu projektu spotka się co najwyżej ze smutnymi komentarzami, a nie z połączeniem faktów z wydarzeń, które miały przecież miejsce kilka miesięcy temu. Po wycieku danych ekipa dziejów Korinis, choć może bardziej powinienem tutaj mówić o CEO projektu. Jezu, CEO projektu moda do gry wydanej 20 lat temu. Za każdym razem jak sobie o tym przypomnę, to mnie normalnie flashbacki z Górniczej Doliny atakują. CEO dziejów Korinis zapewniał, że pozostała ekipa po wycieku ma energię do działania jak nigdy wcześniej, a była to, przypomnijmy, garstka, bo po wycieku danych dokonano czystek etnicznych na tych mistycznych Discordach i wyrzucono według informacji 26 osób z zespołu. Gdzieś była informacja odnośnie powodu tego działania, mianowicie były to w głównej mierze osoby, które gdzieś kiedyś dołożyły cegiełkę do projektu, ale nie uczestniczyły czynnie w dalszym tworzeniu. Więc wyrzucono te osoby, by w projekcie zostały tylko te jednostki, które mają faktyczny wpływ na rozwój modyfikacji. Ale nie mam screena potwierdzającego wcześniejsze słowa, więc w razie czego traktuj je proszę jako niepotwierdzona plotka. Jeśli oglądałeś dwa moje poprzednie materiały o dziejach, jeden, który aktualnie nadal możesz obejrzeć na kanale, a drugi, który został przez CEO dziejów usunięty, to zapewne pamiętasz, jak wiele wspominałem o fatalnym, wręcz komicznym systemie zarządzania w strukturach zespołu. Dochodziło do sytuacji, w których pewien dział pracował nad jakimś elementem, nierzadko miesiąc czy dwa, po czym przychodził główny koordynator, który kazał ten element, nad którym pracowano tyle czasu, całkowicie usunąć, bo kłóci się to z jego wizją tego, jak on widzi dany fragment scenariusza, etap czy element mapy. W tym miejscu nawet nie można mówić, że spowalniało to pracę nad projektem, lecz tak właściwie cofało to pracę nad nim czasem o tygodnie czy nawet miesiące. W tym miejscu warto by było pamiętać, jaką genezę ma ten projekt, bo w moich oczach jawi się on jako gimnazjalne marzenie grupki dzieciaków marzących o wielkich rzeczach, mimo braku jakiegokolwiek zaplecza doświadczenia, wiedzy czy przygotowania. Przez te wszystkie lata pracy nad projektem pokrył się on złotem, a tytuł Dzieje Korinis rozpalał w fanbase'ie serce, bo wiedzieli oni, że powoli na horyzoncie rozpoździera się niesamowita modyfikacja, która nie dość, że rewolucyjna w bardzo wielu kwestiach, to będzie oferować pełny polski dubbing z obsadą z oficjalnej sagi.
Obietnic co do tej modyfikacji było więcej niż obietnic w polskim Sejmie przed wyborami, jednak w obu przypadkach można temat sprowadzić do zwyczajnego cyrku i obietnic bez pokrycia. Mój zapowiedziany, a finalnie anulowany materiał o rozpadzie Soulfire oraz powodach i skutkach tego zdarzenia rozpoczął ciekawą reakcję łańcuchową, niedostrzegalną z twojej perspektywy, czyli widza. Chcąc zrobić interesujący i neutralny materiał, zrozumiałem po niedługiej chwili, w jak wielkie bagno zacząłem wchodzić, a informacje, które zacząłem dostawać od byłych członków ekipy dziejów za pomocą maili, wiadomości prywatnych czy nawet telefonów, zaczęły mnie coraz bardziej uświadamiać w przekonaniu, że nie chcę się dalej babrać w tym bagnie. I nie, sytuacja się nie zmieniła i nadal nie mam zamiaru publikować tych wszystkich informacji, do których się dokopałem. Chodzi mi o to, że już wtedy na projekt nie patrzyłem jak na coś, co będzie miało finał, bo biorąc pod uwagę zakulisowe zawiłości i informacje, które pozyskiwałem od byłych członków, to wiadomo było jedno, nie jest kolorowo. Mimo to fanboystwo jak zwykle mnie urzekło swoim intelektem, obrzucając mnie wyzwiskami, a niektóre wiązanki tak przesiąkały toksycznym charakterem piszącej je osoby, że zwyczajnie smutno się robiło na sercu, że ktokolwiek podłączył takiej osobie internet. Czaicie, że rozmowa z kimś w celu zdobycia informacji, co jest notabene pracą dziennikarską, to dla niektórych lizanie dupy, by mieć informacje z pierwszej ręki do materiału, a dano się miej tych ludzi w swojej opiece. W całym tym gąszczu patologii znalazły się jednak jasne punkty, które z inteligencją potrafiły chłodno analizować sytuację i nie wypluwać swojej opinii pod wpływem skrajnych emocji. Cała ta afera z wyciekiem to było według mnie najlepsze, co mogło na tamten moment spotkać ekipę dziejów, bo mogli w końcu wyjść do ludzi z oświadczeniem i po wylaniu na swoje głowy szamba mogli wyjść z nową energią i zrzuconym balastem kłamstw ze swoich ramion. Internet jednak i w tym przypadku nie zawodzi i tak jak ekipę dziejów, tak i mnie dostało się wyzwiskami czy nawet groźbami śmierci oraz wszelkiej maści hyperbolizowanymi stwierdzeniami na mój temat, takich jak moje słowa, iż dziękuję złodziejowi, to pewnie sam kradnę ze sklepów. Drodzy kopacze, którzy najpierw mnie klepali po ramieniu i pisali pochlebne komentarze, by po tym jak wokół mojego materiału zaczęła się robić dziwna atmosfera, to obrócili narrację o 180 stopni, rzucając epitetami w moim kierunku, gdzie jeszcze 2 godziny temu mówili, że genialny materiał i zostawiają suba. Kieruję te słowa bezpośrednio do tych jednostek, choć odpisać nie jesteście mi w stanie, bo co bardziej wojowniczych pobanowałem, by mi nie robili szampa w komentarzach, to pragnę was tylko uświadomić, iż świat nie jest czarno-biały, a jednak jest to bardzo szerokie spektrum wszelkiej szarości. Kradzież jest zła, to nie podlega wątpliwości, aczkolwiek w momencie, gdy bardzo wielu osobom naobiecywane są gruszki na wierzbie i inne fontanny czekolady, a finalnie wwodzi się ich za nos przez lata, rzucając screenami zrobionymi 2 lata temu, sugerując, iż prace nadal trwają, to nie jest to oszustwo? Co zrobił Phantom, każdy wie, a to jak otrzymał dostęp do tych plików, wie niewielu i nie mam zamiaru tutaj tego tematu przytaczać. Aczkolwiek swoim czynem rozbił on bańkę dezinformacji, która latała w społeczności Gotika od bardzo wielu lat. Gdyby nie wyciek, to temat dalej stałby w miejscu, z tą różnicą, że my, głupi fani, dalej byśmy o niczym nie wiedzieli i czekali Bóg wie ile na jakąkolwiek informację. Co do toksyczności, to odnosiłem się do tego na wykopie, gdzie całkowicie odciąłem się od tej toksycznej narracji i nagonki na twórców. Moim jedynym celem było wywarcie presji, by w końcu zdjęto tę maskę iluzji sukcesu i pracy w ciszy nad tym jakże niesamowitym dziełem i wyjścia do ludzi z prawdą, a nie kolejnym pustym kłamstwem i wyciągniętą z 4 liter datą premiery. Dlatego powtórzę to jeszcze raz dla tych, co wodę sierbią z kałuży. Nie, mój materiał nie niósł ze sobą żadnych negatywnych przesłań. Ja tylko nagłośniłem temat i przedstawiłem społeczności prawdziwy obraz aktualnego stanu projektu. Jako Ksen nie podpisuję się pod żadnym toksycznym komentarzem, który wypłynął z klawiatury upośledzonych internautów pod adresem członków ekipy dziejów, jak i nawet ich prywatnych profilach społecznościowych. Powtórzę to po raz kolejny, moim celem było tylko i wyłącznie nagłośnienie sprawy i przywarcie zespołu do ściany, by w końcu wyszli do ludzi i przerwali kilkuletnie milczenie. Jednakże finał dziejów może mieć w sobie nieco kolorytu, bo niby nie ma w planach żadnego przekazania asetów, by wykorzystali je inni twórcy, dla przykładu Kroniki w wersji 2.0, ale myślę, że warto jeszcze ten wątek przedyskutować. Zwyczajnie szkoda tego całego czasu poświęconego na tworzenie tych autorskich elementów, a przekazanie ich do innej grupy, by mogli je wykorzystać, a co za tym idzie w końcu przedstawić publice, to mega dobre posunięcie. Przeglądając pliki z wycieku odnalazłem masę mega dopracowanych i interesujących elementów,
elementów czy zbroi. Więc gdyby ekipy się finalnie dogadały i w wersji 2.0 Chronik moglibyśmy zdobyć przykładowo zbroję z dziejów, to byłby to mega przyjemny zabieg i swego rodzaju uhonorowanie pracy odpowiedzialnych za te asety grafików. Temat osobiście uważam za otwarty i będę wypatrywał ewentualnych kroków w celu takiego właśnie rozwiązania. Finalnie cały projekt można podsumować prostym stwierdzeniem: kto miał zarobić na hajsie od wspierających, ten zarobił, a kto miał mieć portfolio do filmówki, ten ma. Taka tam moja mała uszczypliwość na koniec. Na sam koniec chcę pozdrowić emeryta armii. Kimkolwiek jesteś, odwaliłeś kawał dobrej, merytorycznej i dziennikarskiej wręcz roboty, lecz jak zwykle w przypadku niewygodnej prawdy, zamknięto ci usta. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to napisz komentarz o treści Drugie życie dla asetów, a przypnę ci serduszko. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym materiale. What the fuck is this piece of shit?